Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie sekwencję na plecy połączoną z delikatnymi wygięciami tytułu. Dlaczego? Większa część problemów z kręgosłupem w tej chwili związanych jest związana z tym, że dużo siedzimy, pochylamy się do przodu i kręgosłup nam zaczyna zapadać i wypychać dyski do tyłu, co powoduje część napięć. W związku z tym najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej stosuje się przeprosty tył lub po prostu wygięcia. Więc połączymy sobie sekwencję rozluźniającą, rozciągającą z wygięciami do tyłu. Super. Zaczniemy dzisiaj od leżenia. Będziecie potrzebowali krzesło, pasek i koc. I teraz krzesło, jeśli mamy takie liczne, jeśli on ma lekki skos, to układamy tak, żeby ta niższa część była bliżej nóg i bioder, wyższa w drugą stronę. Wtedy to powoduje, że łatwiej złożyć nogi, łatwiej rozluźnić plecy. To jest jedna rzecz. Druga, jeżeli krzesło czy jakakolwiek pomoc, którą używacie, jest niska, dobrze sobie położyć dodatkowy koc, tak by podnieść nogi. Im nasze uda są bliżej pionu w tym leżeniu, tym bardziej rozluźni się kręgosłup. To jest druga z rzeczy. I ostatnia, pasek. Kiedy chcemy rozluźnić mięśnie pleców, to musimy pamiętać, że one połączone są funkcjonalnie również z mięśniami brzucha. W związku z tym musimy rozluźnić mięśnie brzucha. I teraz, kiedy opieramy nogi, a nasze kolana nie są oparte, tylko rozjeżdżają się na boki, to w dalszym ciągu minimalnie utrzymujemy napięcie w brzuchu i trudno jest do końca puścić i brzuch, i mięśnie obszaru lędźwiowego. W związku z tym zakładamy pasek na nogi mniej więcej na szerokość bioder, tak by nasze nogi oparły się na pasku od zewnątrz. Pasek może być tuż powyżej lub tuż poniżej kolan. I teraz układamy się z łydkami na krześle, koc pod głowę, dłońmi wyciągamy pośladki w stronę krzesła. Teraz jak leżę, to czuję, że mi trochę podnosi nogi do góry, więc wyciągnę sobie jeden z koców. O, i tak będzie mi wygodniej. I tu, kiedy już wyciągniemy dłońmi pośladki w stronę krzesła, odcinek lędźwiowy delikatnie opada w dół, mogą się rozluźnić mięśnie brzucha, mięśnie pleców, wnętrza dłoni podamy do sufitu i chwilkę będziemy leżeć w takim relaksie, obserwując, co się dzieje w plecach. Zatem, jeśli czujecie się gotowi, połóżcie się w tym układzie. Czyli łydki na krześle jakiejkolwiek pomocy. Gdybyście nie mieli krzesła, zawsze można położyć je z wałkiem lub kocami zrolowanymi pod kolanami. To też pomaga rozluźnić plecy. Pamiętajcie, że jeśli czujemy napięcie w plecach i nie zawsze jesteśmy w stanie zdiagnozować, czy to jest kręgosłup, czy to są mięśnie, zawsze, niezależnie od źródła, dobrze jest na chwilę się rozluźnić, puścić mięśnie pleców, nie zaczynać od intensywnej aktywności. Kiedy już położycie się na krześle, skierujcie z łydkami na krześle, skierujcie odrobinę dłuższe wydechy w stronę brzucha, w stronę miednicy i pozwólcie, by z kolejnymi wdechami cały ten obszar rozluźnił się, opadał. Czasami, kiedy robimy jeden ciągły wydech, trudno jest puścić, trudno jest się rozluźnić. Podzielcie sobie zatem wydech na 3. I tutaj nie musimy kontrolować długości oddechu. Robimy wydech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. I dopiero puszczamy oddech, puszczamy mięśnie brzucha, organy brzuszne i mięśnie pleców.
Pozwólcie, by z kolejnymi wydechami dzielonymi wasze ciało poddało się grawitacji. Puśćcie mięśnie, puśćcie kości. Pozwólcie, by również rozluźnił się układ nerwowy. Wydech, wydech, wydech. Puśćcie głębiej, puśćcie mocniej. Poddajcie się bardziej. Czujcie ciężar mięśni, kości. Pozwólcie rozluźnić środka. Zróbcie jeszcze 3 pogłębione wydechy. Następnie zegnijcie nogi i przyciągniecie je do brzucha, ściągnijcie pasek i przywrócicie się na dół. Teraz już usiądźcie. Teraz zrobimy sobie Anandasanę i wariant uproszczony. Składamy 4 koce na pół. Mogą być to 2 wałki. Mogą być dowolne sprzęty, pufy, kołdry. I będziemy leżeć na boku z nogą zgiętą, opartą na kocach. I idealną byłoby, gdybyśmy mogli jeszcze założyć sobie pasek na piętę dolnej nogi i na biodro górne. I zobaczcie, układam się teraz na boku, wkłada się na prawym boku. Pasek delikatnie sobie skracam i zakładam w lewą pachwinę i na prawą piętę, ale nie za intensywnie. Gdyby ktoś czuł, że ten wariant powoduje zwiększenie napięcia w plecach, zróbcie to bez paska. I układam się tak, by był kąt 90 stopni między golenią, udem i udem. Wyciągam rękę, drugą ręką wpieram się z boku i chwilę leżymy. Chodzi teraz o to, żeby z jednej strony odciągnąć górne biodro, rozluźnić talię, żebra, z drugiej strony, jeśli leżymy na prawym boku, to pozwalamy, by mięśnie prawego boku opadały w dół do podłogi. I chwilkę zostajemy, robiąc kilka wydechów. Miękkie oczy, miękkie gardło. Pozwólcie teraz, by dolny bok, talia, żebra opadały w dół. Jeśli nie macie paska, możecie włożyć sobie rękę po chwilę i ręką pomóc jeszcze odsunąć biodro, udo, tak by rozciągnąć talię i dół kręgosłupa. Rozluźnijcie głowę, mózg. Pozwólcie, by pacha ręki w dole opadała do podłogi. Miękkie oczy, miękkie gardło, miękki język. Rozluźnijcie znowu brzusznej. Rozluźnijcie mięśnie pleców. Pozwólcie im opaść. Pamiętajcie, że jeśli mięśnie są napięte, to nie jest dobrze od razu je rozciągać.
albo wzmacniać, to musimy pozwolić im trochę odpuścić. Czyli jeżeli mięsień trzyma nas za kręgosłup, jeśli będziemy próbowali go naciągać, to on się będzie bronił. Okay? Zmiarstwa. Jest tak, że często ból, który pojawia się w plecach, jest rodzajem stanu zapalnego. Czyli mięsień napiął się i próbuje usztywnić miejsce, które powinniśmy nim nie poruszać. Jeśli zaczniemy go naciągać od razu, to on się jeszcze bardziej napina, bo próbuje utrzymać status quo. Często też jest tak, że już kiedy minie powód bólu, to mięśnie jeszcze przez długi czas utrzymują to napięcie, ponieważ jakby zapamiętały pewien rodzaj ruchu i trzeba dać im czas, żeby one puściły, żeby się rozluźniły. Podobnie jest z nami, jeśli doświadczymy jakiegoś stresu, to nie jest tak, że kiedy stresor minie, od razu napięcie też minie, tylko często jest tak, że potrzebujemy czasu, żeby dojść. Bardzo podobna sytuacja jest na poziomie mięśniowym. Druga strona, kładziemy się teraz na lewym boku. Obserwujemy, czy tutaj długość paska jest adekwatna. Czasami jest tak, że jedna noga jest dłuższa, jak krótsza i trzeba dostosować pasek. Odciągam pasek. Tutaj ten pasek jest napięcie. Sprawdzam, czy jest kąt 90 stopni między goleniowym udem a udem. Wyciągam rękę, drugą rękę kładę i chwilkę będziemy leżeć. I teraz pozwólcie, by bok, który styka się z podłogą, rozluźnił się. Jest tak, że jeśli opieramy się na czymś, opieramy dłoni, mięśni, tak jak tutaj dolny bok, to łatwiej jest rozluźnić ten obszar, który styka się z podłożem. Zatem wykorzystajcie teraz kontakt podłogi do tego, by rozluźnić biodra, rozluźnić talię, by rozluźnić mięśnie. Jeżeli czujecie taką potrzebę, można ręką odsunąć sobie prawe udo, prawe biodro, miękkie oczy, odrobinę pogłębione wydechy. Kiedy wydech jest dłuższy niż wdech, wtedy jest łatwiej rozluźnić, łatwiej puścić. Puśćcie głowę, pozwólcie głowę do ramię, rozluźnijcie pachę. I powoli zginęły nogi, podpierając się dłońmi. Siadamy. Teraz zrobimy sobie układ, który nazywa się Kunchalasana. Zmniejszymy wysokość tej pomocy. Czyli mam dwa koce, jeden na drugim złożone. Też pamiętajcie, że zarówno wysokość pomocy, jak i dopływ ćwiczeń, zwłaszcza kiedy pracujemy z plecami, jest bardzo indywidualny. Trzeba sobie tutaj już samodzielnie sprawdzać, czy dany układ działa, czy skuteczny. Jeśli nie, to nie trwamy w głowie, nie pogłębiamy. Wracając do naszego układu, przyłóżmy swój pasek. Zbliżamy się do tych koców i znowu układam nogę, tak by był kąt 90 stopni. Ale tym razem skręcam tu, tak by brzuch był oparty, a właściwie skierowany w stronę podłogi. I tu znowu jest 90 stopni między kolejnym oddechem, a chwila jest jak najbliżej pomocy. Drugą nogą odciągam tu, skręcam teraz tu. Jeżeli leżymy na prawym boku w prawo, lewa noga jest na kocach i sięgam lewą ręką do przodu, ściągam lewy pośladek w dół, w stronę prawej pięty. Mogę oprzeć czoło tutaj na ręce lub na podłodze drugą ręką, lekko się opieram i chwilę leżymy. Czyli ta ręka pomaga mi wydłużyć bok, wydłużyć kręgosłup. Pośladek nogi zgiętej odsuwa się
od pleców, od kolana i kierujemy go do tyłu. Zdaje się, że powiedziałem, że kierujemy go w stronę pięty nogi prostej. Tak naprawdę pośladek ma być skierowany w stronę pięty nogi zgiętej, czyli ma się odsuwać od plecu, to jest jakby jeden kierunek, drugi od kręgosłupa. Jak wyciągam lewą rękę pośladka, tak lewy pośladek odsuwam od ręki, od barku. Czujcie, co się dzieje w plecach, co dzieje się w pachwinie nogi zgiętej, w pachwinie prostej. I powoli zmiana. Kiedy wstajecie, pamiętajcie, by używać rąk do wstawania i przewracać się z boku, zwłaszcza jeśli były was plecy. To jedna z rzeczy. Druga, jeśli czujecie, że któreś z ćwiczeń działa wam bardzo dobrze, możecie zatrzymać moją narrację i powtórzyć ćwiczenie 2 lub 3 razy. Generalne założenie jest takie, że jeśli coś nas boli, powtarzamy sekwencję 3 razy, czyli dane ćwiczenie 3 razy. Natomiast tutaj, by zmieścić się w bramce czasowej, trochę będziemy robili krócej, czyli najczęściej po razie będziemy robili każde z tych ćwiczeń. Więc dostosujcie też tą sekwencję do siebie. Zwłaszcza kiedy odtwarzacie ją nagraną, możecie zatrzymać, możecie cofnąć, powtórzyć i poczujcie, że rzeczywiście te rozluźnienia działają. Kiedy one zaczną przynosić efekty, kiedy ciało zacznie puszczać, idźcie dalej, bo kolejną sekwencją będą już rozciągania. Czyli układam się teraz na lewym boku, kładę prawą nogę na kocach, skręcam tułów w stronę podłogi, odsuwam miednicę od koców, nasuwam się z udem, z pachwiną na koce, pośladek z nogi zgiętej przesuwam w stronę pięty nogi zgiętej. I teraz prawa ręka do przodu, lewa jest z boku, odsuwam prawy pośladek, od prawej ręki ściągam go w dół, wydłużam prawy bok, opieram głowę. Pamiętajcie, że jeśli głowa wisi w powietrzu, to odcinek lędźwiowy jest mocniej napięty, więc dobrze jest oprzeć głowę, kiedy chcemy rozluźnić plecy, nie utrzymywać jej w powietrzu. Ja tutaj muszę, ponieważ dość trudno mówi się z głową na podłodze. I powoli wracamy na bok, przewracamy się z nogi. Już wyjąc rąk, wstajemy z podłogi. To były takie 3 podstawowe ćwiczenia, które powinny pomóc rozluźnić się plecom, czyli leżenie z nogami w krześle, Anantasana z nogą zgiętą i Akunchanasana z nogą zgiętą. Teraz podłożymy sobie kot na bok po nocach. Jeszcze jedna z rzeczy, kiedy bierzemy coś lub podnosimy, to warto podejść, chwycić, podnieść i skręcić się. Najbardziej niezdrowym ruchem dla kręgosłupa jest skrętosłon, kiedy sięgamy po coś do boku i próbujemy podnieść. Wtedy przeciążenie dysków jest naprawdę olbrzymie, osiąga nawet kilkaset kilogramów na dysk, w związku z tym należy tego zdecydowanie unikać. Teraz zrobimy sobie Supta Eka Pada Pavanamuktasana, czyli rozciąganie należące, supta, czyli leżący, śpiący, leżący, Eka 1, pada noga, Pavanamukta, uwalniająca wiatr.
I zobaczcie. Układam się tak, że wkładam pasek w prawą pachwinę i na lewą piętę. Skracam pasek, tak by ta dolna noga była lekko ugięta. Chwytam za goleń górnej nogi. Jeśli potrzebujecie, jeśli czujecie, że głowa odchyla się do tyłu albo pojawia napięcie w lędźwiach, bierzemy koc pod głowę. Jeśli tutaj wszystko jest ok, to trzymam za prawą nogę i zobaczcie, lewą nogą napinam pasek, tak by odciągnąć udo i znowu rozciągnąć talię. Kiedy rozciąga się talia, rozciąga się dół kręgosłupa. To jest jedna rzecz. Druga, staram się docisnąć piętę i krzyż do podłogi, bo dzięki temu kręgosłup się wydłuży. Jeśli po prostu przyciągnę nogę i puszczę tamtą nogę w dole, to odcinek lędźwiowy opada do podłogi i znowu jest wypchany tył. A nie na tym nam zależy. Nie chcemy znosić lordozy, tylko rozciągnąć trochę mięśni. Zatem lewa pięta odciąga prawe biodro, obojczyki do góry, tak by stworzyć przestrzeń pomiędzy biodrem a obojczykami i kilka oddechów. Supta Eka Pada Pavana Muktasana. Dociśnijcie lewą piętę, dociśnijcie prawe biodro. Zróbcie kilka głębszych, pełniejszych wdechów. Z wdechami wydłużcie boki ciała, rozciągnijcie, z wydechami rozluźnijcie głowę. Zmiana nóg. Supta Eka Pada Pavana Muktasana. Użyjcie teraz prawej nogi, by odciągnąć lewe biodro, lewą pachwinę, barki w dół, miękko wydłużcie. Boki ciała starajcie się umieścić, tułów, odsunąć obręcz dolny, żeby od miednicy. Dociśnijcie prawą piętę, dociśnijcie krzyż. I zamiast pchać kręgosłup w dół, postarajcie się, unosząc obojczyki, wydłużyć kręgosłup. Płynny, spokojny, mirowy oddech. Jeszcze odrobinę wydłużcie, rozciągnijcie. Rozluźnijcie się. Zegnijcie wyniki w kolanach. Przenieście prawą rękę za głowę, przewróćcie się na prawy bok i usiądźcie. Mam nadzieję, że czuliście trochę przestrzeni w plecach. Teraz przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Nazywa się to Utthita Marichyasana 3. Teraz już będę robił lustrzane odbicie, czyli będę robił tak, jak powinno to wyglądać z waszej strony. I zobaczcie. Potrzebujemy krzesło, ścianę, kostkę. Może być zamiast ściany szafa, tylko dobrze, żeby była stabilna. I zobaczcie. Stajemy z prawą nogą przy ścianie, stawiamy stopę na krześle i tak, żeby ułatwić wam rozeznanie, noga, która jest bliżej ściany, będzie zgięta. Noga od zewnątrz będzie prosta. I teraz noga prosta jest na kostce, pięta nogi prosta jest na kostce. I zobaczcie. Skręcam tułów do ściany. Sięgam jak najwyżej lewą ręką. Podnoszę lewą piętę. Wydłużam cały lewy bok. Rozciągam. Kiedy podnoszę piętę, łatwiej jest wydłużyć kręgosłup. Czyli sięgam jak najwyżej. Opuszczam teraz biodra, opuszczam piętę i udo w tył. Bok lewy wydłużam do góry i prawą ręką odpycham się od ściany. Głowa jest albo prosto do ściany, albo w kontrze. Wydłużamy się i miękko skręcamy. Gotowi? Czyli krzesło, ściana.
Gdybyście mieli trudność z tym wariantem, z ustawieniem się przy ścianie, to pokażę wariant, który można zrobić podobny, acz trochę intensywniejszy. Noga jest z przodu, siadam sobie na krześle i tą ręką chwytam się za parcie. Unoszę kolczyki, wydłużam i skręcam. On jest intensywniejszy od poprzedniej. Pięta nogi stół jest wyciągnięte w jedną stronę. Tu do góry i wydech, skręt. Wróćmy do naszej odhita Maricie za 3. Czyli odnoszę lewą piętę, sięgam lewą ręką do góry, odpycham się od ściany i prawą ręką i z wydechem sięgam lewą piętą w dół, lewy udów w tył, mocno przysyłam z tyłu, prawą ręką odpycham się i oddycham. Unoszę lekko głowę, nie opuszczam jej w dół, bo wtedy kręgosłup się zapada, obojczyki do góry i kilka świadomych oddechów. Wdech, wyciągnijcie się, wydech, skręćcie tułów. Wydech, wyciągnijcie się, jeszcze robimy wydech, skręt. I do centrum zmiana stron. Udhita Marichasana 3. Zerknę sobie, jak wygląda obraz. Świetnie. Gdyby ktoś w domu miał drabinkę, to ten wariant można zrobić też przy drabince. Postawiam nogę do szczebelka, sięgam nogą do góry, skręcam się. Jest to odrobinę bardziej efektywne, bo łatwiej chwycić się za coś. Teraz lewa noga na krześle, lewa noga przy ścianie, prawa noga jest od zewnątrz. Staram się oprzeć biodro w ścianę i opuścić. Unoszę prawą piętę, sięgam prawą ręką jak najwyżej do góry. Żeby uważać na kurz wieków. I z wydechem opuszczam prawą piętę, opuszczam lewe biodro. Odpycham się lewą ręką od ściany, ale prawą staram się rozciągnąć prawy bok i wprowadzam oddech. Pamiętajcie, by w tych wariantach starać się poczuć, co się dzieje w ciele, a nie szarpać ciała. Jeżeli czujecie opór, zatrzymujcie się, wprowadźcie oddech, poczujcie, czy dany ruch tworzy przestrzeń, pomaga Wam się rozluźnić, czy napina. Jeśli napina, nie idźcie dalej, sprawdźcie, czy coś w ustawieniu jest ok. Zawsze staram się najpierw wydłużyć kręgosłup, a później działać adekwatnie do sytuacji, w której jesteśmy, czyli miękko skręcić, wygiąć. Oddychajcie, płynny, miarowy oddech, miękki skręt. Do centrum. Super. Teraz odstawimy sobie krzesło na bok. I zrobimy na ten moment 2 asany ze ścianą. Czyli ustawiamy matę krótką krawędzią do ściany i układamy kostkę przy samej ścianie. I teraz weźmiemy sobie znowu pasek i zrobimy Trikonasana z nogą na ścianie, czyli kładę prawą stopę, piętę na stopę na ścianie, lewa noga do tyłu i będę sięgał prawą ręką do góry, rozciągając bok. By było to efektywniejsze, założymy sobie pasek na prawą pachwinę, czyli gdybym się ustawił bokiem do Was, będziemy wykonać tak, że ten pasek ściąga mi znowu pośladek od pleców, a rękę będę wyciągał do góry po to, by wydłużyć bok. Gdyby ktoś czuł, że z paskiem jest zbyt intensywne, można to zrobić bez paska.
prawą nogę na ścianie. Prawa pięta na kostce, prawa stopa na ścianie. Lewa noga odciąga nam prawy pośladek i sięgamy prawą ręką do góry. Tutaj można sobie pasek skrócić, jeśli czujemy, że jest za długi. I znowu pośladki odsuwamy od pleców, ściągamy lekko w dół, sięgam prawą ręką do góry, pętlę tu, skręcam miękko w lewą i oddycham. Z kolejnymi wdechami starajcie się wydłużyć, otworzyć ciało, z wydechami puścić napięcie z pleców, z bioder, z układu nerwowego. Sięgamy prawą dłonią wyżej i powoli na dół. Skracam dystans, wysuwam tę nogę i zmiana. Czyli teraz pasek na lewą pachwinę. Taka drobna uwaga, kiedy zakładam sobie pasek na pachwinę z przodu, to teraz staram się tak by układać pasek, by klamra szła do tyłu i by móc w razie czego skrócić ten pasek. Czyli tak, pasek w lewą pachwinę, na zewnętrzną krawędź prawej stopy. Kładam lewą stopę na ścianie, piętę jest na kostce. Sprawdzam, czy pasek ma odpowiednią długość. Jeśli nie zginę, mogę z tyłu skracać odrobinę pasek. I teraz sięgam lewą ręką do góry, ściągam pośladki w dół, unoszę policzki do góry, cały czas szukamy przestrzeni w kręgosłupie i oddychamy. Płynny, świadomy, mirowy oddech. Unieście głowę odrobinę wyżej, unieście obojczyki, ale ściągnijcie mocno pośladki. Miękkie oczy, gardło i język. Też jeśli po chwili czujecie, że wasze ciało rozciągnęło się, możecie znowu wziąć na chwilę nogę, skrócić pasek i raz jeszcze wejść i poprawić. Super. Skracamy dystans. Zrobimy sobie jeszcze raz tą Trikonasanę, ale tym razem zrobimy ją po przekątnej. Ten wariant po przekątnej jest wariantem intensywniejszym. Dlaczego? Kiedy jestem po przekątnej, czyli przesuwam prawą nogę do przodu, lewą do tyłu, to zobaczcie, dużo mocniej będzie wsysany krzyż. Łatwiej z jednej strony jest wydłużyć, łatwiej to się wygiąć trochę w kręgosłupie, aczkolwiek jest to dużo intensywniejsze. W związku z tym, jeżeli wejdziecie do pozycji i poczujecie, że to jest za intensywne, za dużo napięcia w plecach, plecy się odzywają, wróćcie do poprzedniego wariantu. Czyli kostkę teraz do prawej krawędzi maty. Pasek zakładam na prawą pachwinę, klamrę na zewnątrz. Układam lewą stopę. Układam prawą stopę. Na ścianie piętę w kostce. Przesuwam teraz lewą nogę do zewnętrznej krawędzi, czyli jeżeli stoję twarzą w prawą stronę, to prawa noga jest z przodu, lewa z tyłu maty. Sprawdzam pasek, skracam go, odciągam. Nogą ściągamy pośladki w dół i teraz to, co jest ważne, lewe pudło idzie w tył, krzyż, pośladki w dół i odrobinę w głąb. I znowu sięgamy prawą ręką do góry, wyproszczenie do ciała i jeśli to możliwe, przesuwam prawą rękę do tyłu, jakby znalazła się w linii z lewą piętą. Znowu
obserwujcie, co się dzieje w ciele i reagujcie nie na mój obraz, tylko na to, co się dzieje w waszym ciele. Jakby ja pokazuję wam, jaki jest kierunek pracy, ale to wasze ciało wyznacza granice tego, gdzie należy się zatrzymać, gdzie szukać dalej przestrzeni. Granice i horyzonty, tego słowa mi brakło. Czyli pośladki w dół. Lewa pięta do ciśnięcia, krzyż w głąb i sięgamy. Prawą ręką jeszcze odrobinę wyżej. Kilka świadomych, miarowych oddechów. Miękkie oczy, miękkie gardło, miękki język. I skracamy dystans, przesuwamy pięta palce, równo do przodu, ściągam pasek, zmieniam stronę. Czyli pasek idzie na zewnętrzną krawędź prawej stopy, lewą pachwinę, pięta lewa na kostkę, nasady paluchów na ścianę i teraz prawą nogę do tylnej krawędzi maty. Jeśli czujecie, czy skończę skrócić pasek i podnoszę lewą rękę do góry, przesuwam, jeśli możliwe, do tyłu, prawa pięta w dół, prawy udów w tył, pośladki w dół do podłogi, obojczyki do góry, lewa ręka do góry, kilka świadomych, miarowych oddechów. Miękkie oczy, gardło, język. Śladki w dół, krzyż w głąb, ale w tym samym czasie w tył. Wydłużcie boki kości łonowej, wydłużcie kręgosłup. I powoli ręka. Skracamy dystans. Super. Teraz tą samą pracę wykonamy w Parśvakonasanie. I Parśvakonasanie zrobimy sobie już od razu po przekątnej, ale znowu, gdyby ktoś z was czuł, że ta praca jest zbyt intensywna, robi to w osi. Czyli tutaj pasek jest na lewą stopę, w prawą pachwiny. Opieram piętę na kostce, sobie paluch na ścianie. I teraz przesuwam lewą nogę do tyłu, sprawdzam, czy pasek jest wystarczająco długi. Teraz zginam powoli prawą nogę i znowu ten pasek i nowy stół pomaga mi ściągnąć pośladki w dół. Prawa ręka do góry. Na początku można zostać z ręką w linii samą z przodu. Chwilę oddychamy i później przesuwamy rękę do tyłu, tak ustawić się po przekątnej, pod warunkiem, że nie generuje to napięcia w plecach, w barkach, w szyi, w kolanach. Czyli ustawcie się, prawa noga zgięta, kolano w dół. Sprawdzamy, czy długość paska jest adekwatna do naszych potrzeb, możliwości, stanu zdrowia. I teraz tak. Zginam prawą nogę, pośladki w dół, lewa noga zbiera pasek, zbiera pośladki. Kość w dół, kładę sobie kciuk na krzyżu. Sięgam prawą ręką do góry, po chwili przesuwam prawą rękę do tyłu, ale pilnujcie, by boki kościółnowej były uniesione do góry, by cały czas wydłużać kręgosłup i w miarę oddychać. I powoli wchodzimy, zmniejszamy rozkrok, zmiana stron.
pasek na lewą pachwinę, na górę, prawą stopę, sprawdźcie jego długość. Lewa noga z przodu, prawa noga z tyłu. Przód jest tu, gdzie twarz, gdzie brzuch. Czasami ludzie stawiają odwrotnie, więc sprawdźcie, czy lewa noga rzeczywiście poszła do przodu, prawa do tyłu. Pasek odciągnąć pośladki teraz, wyciągamy. Lewą rękę do góry, oddychamy. Prawa pięta w dół, prawa w tył, krzyż w głąb i boki kościółnowej do góry. Kiedy unosimy boki kościółnowe, kiedy unosimy pępek, unosi się dół kręgosłupa. Jeśli zobaczcie, puszczę pępek w przód i w dół, to kręgosłup nam się zapala. To unoszenie boków kościółnowej aktywizuje też mięśnie głębokie na miednicy, aktywizuje mięsień poprzeczny brzucha. Jeśli czujecie się stabilnie, przesuwamy rękę do tyłu i oddychamy. Prawa pięta dociśnięta, prawy udo w tył, krzyż w głąb, świadomy, miarowy oddech. I powoli do góry. Zmniejszamy rozkręt. Wracamy. Super. Teraz pójdziemy dalej i wrócimy do naszego poprzedniego ułożenia maty. Znaczy ja wrócę, wy nie musicie. Zrobimy sobie taki wariant rozciągnięcia w dalszym ciągu wątrobnego strzemigowicie, czyli prawe klękamy na kocu, palce stopy podwinięte i lewą nogę dajemy do przodu. Kciukami ściągamy pośladki, wydłużamy boki tułowia i teraz powoli przesuwam tą nogę z przodu, tak by tutaj pojawił się mniej więcej kąt, no 45 to może przesada, ale w tą stronę zmierzamy. I teraz zobaczcie, ściągam pośladki w dół, wyciągam się w górę i powoli schodzę z miednicą, starając się zachować wydłużenie, które odpycham się trochę palcami, przesunąć biodrem z tyłu i rozciągam pachwinę, udo. I na razie tyle. Gdyby ktoś się zastanawiał, to tutaj w tej nodze z przodu nie musi być kąta 90 stopni, tak jak w pozycjach stojących. Czyli prawa noga na kocu, lewa noga z przodu i powoli łopsa. Jest trudno trzymać w uwagę, zwłaszcza jeśli się ustawi stopy na linii, to będzie się polepszyć. Teraz ciukamy ściągam pośladki, rozciągam go w dół, odpycham się od stopy z tyłu i powoli schodzę w dół. Boki ściągaj do góry, biodra do przodu, obojczyki do góry. Spokojny, miarowy, pogłębiony. Boki ściągaj do góry, rozciągnijcie udo, rozciągnijcie pachwinę. I do góry. Zmiana. Skracamy dystans. Drugą do przodu, ściągam pośladki, wyciągam się do góry. Powoli przesuwam nogę prawą do przodu, odpycham się od lewej stopy i wchodzę w tego wariantu. Odpychamy się stopą delikatnie, jak biodra poszły do przodu, by starać się zachować biodra w tadasanie, kciuk w dół, pośladki w dół, boki ściągaj do góry. I miarowy oddech, spokojny, świadomy.
przodu, lewą ręką, lewym przedramieniem opieram się na kolanie. I zginiemy nogę z tyłu, chwytamy za stopę, przyciągam stopę do biodra i pcham stopę, biodro do przodu, powoli idę w przód, ale tu staram się wyciągnąć do góry i znowu, jeśli ktoś chce intensywniej popracować, kładzie sobie rękę na kolanie, by wyciągnąć się do góry. Jeśli to jest za intensywnie, zostajemy z łokciem na kolanie. Stopa w przód, biodra w przód. Odpycham się od nogi z przodu, wyciągam boki kościołowe i wydłużam kręgosłup. Płynny, spokojny, nie oddech. Do góry, zmiana. Druga noga. Tam stopę przyciągam. Ta jest sztywniejsza. Zawsze która jest mocniej spięta. I idę w przód i w dół. To, co jest ważne, by nie zostawiać nogi, dlatego że wtedy mamy pozorne pogłębienie pozycji, a tak naprawdę to się nic nie dzieje. W związku z tym stopa jest blisko biodra. Idealnie to chyba obok. I powolutku idziemy w przód, w dół, mam stopę do przodu. Ups, proszę się oglądałem. Stopa do przodu, biodro do przodu i idę do góry. Z tułowiem, z bokami kościołowymi rozluźniam. I wystarczy. Świetnie. Teraz zrobimy sobie kolejny wariant. Tym razem będzie już to wygięcie do tyłu i można sprawdzić różne warianty, natomiast wydaje mi się, że bardzo dobrą opcją jest pies z głową w górę, ale na krześle. Dlaczego? Otóż, kiedy robimy psa z głową w górę na krześle, pokażę, to mamy dość długą trakcję, czyli nogi są niżej, tułów wyżej i stosunkowo łatwo jest wydłużyć kręgosłup. Kiedy robimy wygięcia do tyłu lub, którzy mówią na to w fizjologii, przeprosty w tył, to znowu istota wygięć, by były zdrowe, leży w tym, by wydłużyć kręgosłup. I teraz, jeżeli ktoś z Was czuje bardzo duże napięcie kręgosłupa, to nie powinien zaczynać od wygięć do tyłu, bo kręgosłup znowu jest ściśnięty. Jak będziemy go próbować wyginać, on będzie spinał się jeszcze bardziej i zamiast wygięcia pomóc nam, przyniosą efekt odwrotny od tego, jaki powinny, czyli powinny spowodować, że kręgosłup wygina się znowu w odcinku lędźwiowym w łuk, naturalną lordozę. Oczywiście nie powinniśmy ich poprawiać, ale że wracają kręgi na swoje miejsce. Dlatego ważne jest to całe poprzedzające wygięcie do tyłu, rozluźnienie i rozciągnięcie. Jeżeli czujecie, że plecy są dalej napięte, to dobrze byłoby powtórzyć tę sekwencję jeszcze i poczekać, aż one się rozluźnią do momentu, w którym będziemy czuli, że jest tam przestrzeń do tego, by zacząć się wyginać. Można by powiedzieć, że te pierwsze etapy to jest rozluźnienie, rozciągnięcie, a jakby taka korekta tego wszystkiego, utrwalanie tych efektów pojawia się dopiero podczas wygięć do tyłu, do których właśnie doszliśmy. I teraz, jak będziemy robić tego psa z głową w górę? Otóż, kładziemy sobie dłonie na bokach krzesła i zobaczcie, że krzesło jest tylko nazwą umowną tutaj, jest symboliczne. To może być ława, to może być fotel, to może być stół nawet dość wysoki, w związku z tym nie należy zafiksowywać się na tym, że tu musi być krzesło. Dłonie na zewnątrz, zginam nogi, podchodzę do tej pomocy pod warunkiem, że jest choć trochę wyższa niż jakiś niski doboret kostki. Opieram pachwinę i zobaczcie, skręcam ramiona na zewnątrz, czyli robię taką rotację w ramieniu. Wyciągam łydki do góry, ściągam kość nogą w dół i
powoli prostuję nogi. Muszę kolana, uda, tułów mocno wyciągnąć do góry. I teraz znowu to, czego szukamy, to z jednej strony rozciągnięcie kręgosłupa, a z drugiej strony przeprost, który zainicjowaliśmy już trochę wstający przy ścianie, gdzie byliśmy po przekątnym. Zatem, gotowi? Przygotujcie sobie Waszą pomoc. I odchodzimy, zginamy nogi, opieramy okolice pachwi na krześle, ramiona na zewnątrz i po pierwsze wyciągam kręgosłup do góry. Nawet nie tyle do tyłu, co w górę, ramiona na zewnątrz, łopatki do siebie. I teraz kości w dół, prostujemy nogi, wyciągamy się do góry, chwilę oddychamy. Kilka świadomych, miarowych oddechów. Płynny, świadomy. Jeśli czujecie zważone napięcie, możecie ugiąć nogi, ale ściągamy kościowe. I wychodzimy. To, co jest istotne, bo jest taka tendencja, dlatego że jak robimy wygięcie, to później mamy potrzebę zrobić skłonu, by w trakcie sesji wygiąć do tyłu, nie robić skłonów do przodu. Teraz jeśli robimy tych kilka drobnych wygięć, to jeśli będziemy robić skłony, to znowu zamykamy pachwiny, zamkniemy klatkę piersiową i zwłaszcza jeśli mamy tendencję do problemu z kręgosłupem, to znowu może zaowocować bólem. Stąd, jeśli potrzebujecie odreagować, to można się położyć, rozciągnąć, można się rozciągnąć w tadasanie, stanąć w ten sposób, ale nie powinniśmy robić w międzyczasie skłonu. Jeszcze raz pies głową w górę, dłonie krzesło, opieramy pachwiny, zginam nogi, wyciągam cały tułów do góry, otwieram klatkę piersiową, spokojny, miarowy oddech i uda lekko w górę, kręgosłup w górę, łyczki w górę, kości głowa w dół, pośladki w dół do pięt i oddychamy. Na to, że wyłączyłem sobie głos na chwilę. I wychodzimy, wystarczy. Teraz, gdyby ktoś czuł, że to było za intensywne, to jest też taka opcja, którą można zrobić przy stole. Jak wspomniałem, że robimy takiego psa z rękami jeszcze wyżej. Nie wiem, czy na krześle będzie wygodne, bo bardziej dość wąskie, ale zobaczę, że podchodzę, unoszę lekko pięty, wyciągam się do góry z tułowiem, pięty w dół, pośladki w dół i rozciągam. To, co jest ważne, wydłużenie kręgosłupa i miękkie wygięcie. Do Polski regularnie przyjeżdża Lois Steinberg, która prowadzi warsztaty terapeutyczne i ona mówi, że kiedy ułożymy kogoś w pozycji, to dobrze jest zrobić krok lub dwa do tyłu, spojrzeć na to z większej perspektywy i zobaczyć, czy łuk ciała, który użyliśmy, jest płynny, czy nie ma tam zaburzeń i skoków. To samo dotyczy wygięcia. Kiedy robimy wygięcie, pamiętajcie, że ciało i kręgosłup ma się ułożyć w łuku, który nam się nie wyginie, czyli nie wypychamy na przykład pępka do przodu, nie zaciskamy lędźwi, tylko to ma być równy łuk. Ok. Odstawiamy sobie krzesło na bok. Teraz zrobimy świerszcza naprzemiennego. To jest wariant, który pomaga nam wzmocnić plecy, a nie jest inwazyjny, to chyba jest dobre słowo. Zobaczcie. Układam się z czołem opartym na plecy i podnoszę, będę dalej robił lustrzane odbicie, lewą rękę i prawą nogę. I teraz kilka ważnych rzeczy. Kiedy podnoszę rękę, to staram się, unoszę też głowę, ale staram się unieść rękę, dłoń i łokieć trochę powyżej linii barku. Wyciągam przód ciała, przerysowuję teraz. Czyli żeby nie było tak, że ciągnę głową, a tu się nic nie dzieje, tylko palce ręki ciągną mnie do przodu. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o nogę, którą podnosimy, to pokażę na tej, którą jest bliżej, dociskam stopę i ważne, żeby podnieść nogę bardzo napiętą w udzie, tak by jej nie zginać, ponieważ kiedy unosimy nogę zgiętą, wtedy ruch idzie w kręgosłup, bezpośrednio nie w mięśnie. Zatem unoszę nogę i nie podnosimy wysoko, ważne, by unieść i rozciągnąć. Zobaczcie,
Podnoszę teraz prawą rękę i lewą wdech. Rozciągam, wydech, opuszczam i zmieniam. Wdech, druga strona i wydech na. I w ten sposób robimy po 10 razy. Przypnę majek trochę. Gotowi? 10 razy na każdą stronę, czyli w sumie to będzie 20 powtórzeń. Wdech, lewa ręka, prawa noga prosta. Rozciągamy, wydech na. Kiedy podnosicie nogę, biodra zostają na podłodze, nie musimy ich ponad podłogę. Wdech, ręka, druga, noga i na. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, lewa ręka, prawa noga, ręka powyżej linii barku, wydech na, wydech i wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, palce mocno wyciągnięte i na, wydech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze 3 ostatnie cykle w swoim rytmie. Kto skończył, kładzie dłoń na dłoni, palce stóp razem, pięty szeroko i kładziemy policzek na dłoni. Super. Teraz zrobimy ostatnie wygięcie dzisiaj, kobrę, Bhujangaasanę. I kobra przypomina trochę psa z głową w górę. Jest w sekwencji asaną, która poprzedza psa z głową w górę. I teraz to, co jest istotne, kiedy będziecie robić kobrę, ale nie tylko kobrę, wszystkie asany, to pamiętajcie o tym, że celem nie jest końcowy obraz pozycji, nie jest wejście do pozycji wyprostowania rąk, tylko celem jest wydłużenie, wzmocnienie i odżywienie kręgosłupa. Często jest tak, że kiedy fiksujemy się na obrazie, na pełnym wykonaniu pozycji, zapominamy o tym wszystkim. I popatrzcie, położymy sobie dłonie mniej więcej na wysokości barków. Stopy dajemy na szerokość bioder. Dociskam stopy, unoszę kolana, ściągam pośladki górne do dolnej i teraz wdech, wyciągam tułów do przodu i unoszę do góry, do przodu, do góry, łokcie blisko tułowia, barki w dół i miękko unoszę się do góry. Kiedy robimy kobrę, miednicę unosi się do góry, ale do momentu, w którym kość łonowa, dolna krawędź kościołowa jeszcze jest na podłodze. I znowu pilnujemy, by pępek nie poleciał do przodu. Pępek unosimy do mostka, boki kościołowe unosimy do góry i oddychamy. Unosicie się tyle, ile jesteście w stanie pracować, oddychać, wydłużyć kręgosłup, a nie generować w nim napięcia. I z wydechem na dół. Zrobimy jeszcze raz wspólnie. Bhujangaassana, kobra. Dla zdrowego kręgosłupa. Dłonie po bokach, bioder, stopy dociśnięte, kolana do góry, górne pośladki do dolnych i wydech powoli, idziemy do góry, łokcie blisko tułowia, kolana wyżej, barki w dół. Wydłużcie kręgosłup, unieście boki kościołowej, jeszcze odrobinę i z wydechem na. Teraz na tym już skończymy naszą sekwencję wygięć. Kładziecie się na plecach i będziemy się rozciągać chwilę na plecach po przechodni. Czyli kładziemy się, wyciskamy pięty, wyciągam ręce i teraz wyciągam prawą rękę i lewą piętę, rozciągam boki ciała, później rozluźniam, później wyciągam prawą piętę i lewą rękę.
Czyli rozciągamy się po przekątnym. I rozluźniamy. Gotowi? Supta Urdhva Hastasana. Połączcie nogi i wyciągamy lewą piętę i prawą rękę. Nie róbcie tego na maksimum, tak zwanego maksa, tylko poczujcie. Rozciągnijcie, poszukajcie przestrzeni, rozluźnijcie, zmiana. Lewa ręka, prawa pięta. Wdech, wydłużcie się, rozciągnijcie szczelinę. I rozluźnijcie, zmiana. Prawa ręka, lewa pięta. Zmiana. Prawa pięta, lewa ręka. Odsuwamy od siebie, odsuwamy palce. Rozluźnijcie, zmiana. Po raz trzeci. Prawa ręka odsuwa się od lewej pięty, dłoni, jak nie lewej pięty. Rozluźnijcie, zmiana. I rozluźnijcie się z prawą. Zgnijcie nogi w kolanach. Przywróćcie się na prawy bok i usiądźcie. Teraz zrobimy sobie Adho Mukha Virasana, czyli skłon do przodu, palce stóp razem, kolana szeroko i skłon w dół. Gdyby ktoś z Was czuł, że to będzie za intensywne dla pleców, to można ten wariant zrobić siedząc na krześle, czyli siadamy na jednym krześle i robimy skłon do drugiego krzesła, to nie obciąża kolana, stopy. Na drugim krześle też można sobie ułożyć koc, czyli takie siedzenie okrokiem krześle i skłon. A my najpierw zrobimy skłon, a później będziemy robić skręt w jedną i w drugą stronę. Gotowi? Skłon do przodu, Adho Mukha Virasana. Opadamy w dół, rozluźnijcie biodra, rozluźnijcie do pleców. Teraz ten skłon jest po to, by raz jeszcze rozluźnić plecy, jeśli napiły nam się podczas wygięć do tyłu. W związku z tym skierujcie wydechy, nie forsujcie ruchu, tylko bardziej obserwujcie, oddychajcie do brzucha, wprowadźcie oddech do miednicy, do odcinka lędźwiowego i oddechem starajcie się rozszerzyć i rozluźnić ten obszar. Nieście teraz tułów do góry i robimy skręt w prawo, sięgam lewą ręką w prawo, odpycham się w długi i zdejmę, rozluźniam, schodzę w dół. Do centrum, nieście tułów, zmiana stron. Tutaj, by zrobić efektywniejszy skręt, trzeba unieść tułów, nie zostawiać w dole. Może tułów skręcam się dopiero po chwili. Opadam sobie w dół, Adho Mukha Virasana. Znowu, z jednej strony skręcam tułów, ale z drugiej też pamiętam o ustawicznym wydłużaniu kręgosłupa. Do centrum, do góry, zmiana stron. Adho Mukha Virasana. Wystrzyjcie lekko kostki, sięgnijcie lewą ręką w prawo, użyjcie prawej ręki, by skręcić tułów i powoli upadamy. Do centrum, zmiana stron. Do centrum. Ostatni raz zmiana. Sięgamy wokół
Cały czas starajcie się oddechem szukać przestrzeni, rozluźniać mięśnie, skierujcie oddechy do brzucha, do pleców. Pamiętajcie, by nie iść teraz na maksymalny zakres, tylko poczuć, co się dzieje, puścić to napięcie. Druga strona, zmiana strony. Do centrum. Teraz na chwilę połączcie kolana i raz jeszcze skłon, zupełnie się rozluźnijcie. Teraz powoli, używając dłoni, podnieście tułów do góry i usiądźcie. Gdyby ktoś czuł jeszcze jakikolwiek dyskomfort w plecach, a któryś z poprzednich ćwiczeń, z poprzednich asan bardzo dobrze mu robiła, to możecie jeszcze powtórzyć te asany, które pomagały Wam znieść ból. Natomiast my w tym momencie już położymy się znowu w relaksie z nóżkami na krześle, tak by raz jeszcze rozluźnić plecy, rozluźnić układ nerwowy i pozwolić, by ta energia, którą pobudziliśmy w trakcie praktyki, zregenerowała nasz kręgosłup, układ nerwowy. Zatem krzesło. Bierzemy koc, wyłożyć koc na krześle. Jeśli jest taka potrzeba, bierzemy pasek, drugi koc pod głowę. I układamy się w relaksie. Pasek na nogi, na szerokość bioder. Dłońmi wciągnijcie w ślad w stronę krzesła, tak by rozciągnąć, rozluźnić plecy. Możecie łokciami oprzeć się o matę i raz jeszcze wydłużyć kręgosłup. Wnętrze dłoni skierowane do sufitu i zupełnie rozluźniamy tu. Zróbcie teraz około 12 dłuższych, pełniejszych wydechów od czubka głowy w stronę bioder. Puśćcie swoimi wydechami zupełnie brzuch, mięśnie brzucha. Rozluźnijcie mięśnie boku pępka. Rozluźnijcie pachwiny. Rozluźnijcie przednią krawędź przepony. Pozwólcie, by cały ten obszar opadał do dołu. Puśćcie barki, ramiona, przedramiona.
Rozluźnijcie mięśnie pleców, opadasz stronę podłogi. Niech opadają w stronę ziemi, niech poddają się grawitacji. Kiedy poczujecie, że zaczynają opadać, rozluźniać się, pozwólcie, by rozszerzyły się na boki. Jakby linii kręgosłupa chciał odsunąć się i również od siebie nawzajem. Zegnijcie kolana, przyciągnijcie kolana brzucha i przewróćcie się na prawy bok. Chwilę poleżcie na prawym boku. Wspierając się wolno, usiądźcie. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że ta sekwencja przyniosła oczekiwane rezultaty. Jeśli nie, powtarzajcie te części tej sekwencji, które czujecie, że Wam służą najbardziej. Mogą się rozluźnić, wydłużyć. Jeśli któreś aspekty tej sekwencji, któreś elementy powodowały napięcie, to na razie ich nie powtarzajcie, dajcie sobie czas i dopiero kiedy poczujecie ulgę w plecach, zacznijcie wprowadzać kolejne elementy. Tyle na ten moment. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję. Ściskam ciepło.